Ain't it funny how you think you really had me? Had me only under control. Ain't it funny how you think you really knew how to slow my roll? Ain't it funny that I played it like a chess game? Knew just how to move. Ain't it funny I'm the last one left, and I got nothing left to prove. Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w filmiku z serii Czym w ciągu tygodnia, dbając o zdrowie, ale w taki realistyczny i zbalansowany sposób. Już na początku chcę zaznaczyć, że nie pokazuję tutaj jak powinno się jeść. Chciałabym, aby ten filmik był dla Was inspiracją. Może znajdziecie tutaj coś dla siebie, albo odkryjecie jakieś nowe przepisy, a będzie ich tutaj naprawdę sporo, bo ten tydzień był naprawdę przepyszny. No, niestety nie zaczął się tak przyjemnie, bo od porannej sesji nauki, niestety mimo tego, że miałam ferie, to musiałam się przygotowywać do matury, ale po nauce przyszedł czas na śniadanie, a tego dnia zrobiłam sobie taki wysokobiałkowy talerz, na którym znalazło się pół bułki pełnoziarnistej z awokado oraz kiełkami brokuła, twaróg chudy, masło orzechowe, banan, pół kostki gorzkiej czekolady oraz moja domowa granola. A do picia zrobiłam sobie matchę i niestety muszę przyznać, że tym razem nie wyszła zbyt dobra. Chyba ubijając ją razem z mlekiem trochę ją spaliłam, co widać w sumie też po tym kolorze, ale zaraz opowiem Wam o niej trochę więcej. Moje pyszne śniadanko w końcu gotowe i ja ostatnio naprawdę uwielbiam robić takie zdrowe talerze. Mamy tutaj 30 gramów białka, więc idealnie na śniadanie. A do picia zrobiłam sobie matchę pierwszy raz na ciepło i coś zrobiłam nie tak. Bo ogólnie w smaku jest dobra, ale pod koniec czuć taki gorzki posmak, strasznie gorzki. I wydaje mi się, że to dlatego, że ja po prostu zrobiłam ją na początku osobno, wiecie, tym czasenem, tak profesjonalnie. I tam zrobiłam ją dobrze, tak jak zawsze. Tylko później, jak wiedzieliście, jak ubijałam to mleko, to dolałam już tę gotową matchę i ubijałam ją też razem z tym mlekiem, a to się jeszcze podgrzewało i wydaje mi się, że ta matcha po prostu została za bardzo podgrzana i trochę się spaliła. Uczymy się na błędach, następnym razem zrobię inaczej. No, także ja teraz zjem moje śniadanie, później przebiorę się w strój do ćwiczeń, zrobię sobie trening, oczywiście jeszcze wcześniej odpocznę po tym śniadaniu i dokończę sobie chyba temat z biologii, bo dzisiaj od rana się już uczę. No, a potem zrobię sobie trening. Dzisiaj na górne partie ciała, bo mamy poniedziałek. Śniadanie wyszło naprawdę przepyszne. No, może poza tą matchą. Ale tak jak Wam mówiłam, uczymy się na błędach, więc więcej już tego nie powtórzę. A później trochę sobie odpoczęłam i zrobiłam trening na górne partie ciała. Po treningu ugotowałam sobie obiad, a tego dnia zrobiłam moją ulubioną sałatkę makaronową z kurczakiem. Na początku podsmażyłam piersi z kurczaka, pokroiłam warzywa, wymieszałam wszystko w misce. Dodałam jeszcze sos, który zrobiłam z jogurtu naturalnego oraz z keczupu bez cukru. Przełożyłam do miski, posypałam jeszcze posiekanymi orzechami i gotowe. Powiem Wam, że to jest jedna z moich ulubionych sałatek. Możecie sobie ją przygotować nawet wcześniej, bo na drugi dzień smakuje jeszcze lepiej. Dzisiaj na obiad zrobiłam moją ulubioną sałatkę makaronową z kurczakiem i zawsze dodaję fasolę, ale tym razem dałam soczewicę. Ostatnio sobie ją kupiłam i naprawdę bardzo mi smakuje, ale ta sałatka naprawdę za każdym razem wychodzi przepyszna. Na kolację przygotowałam coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiłam, a był to tost francuski z airfryera o smaku chlebka bananowego. Chciałam jakoś wykorzystać połowę tej bułki, która została mi ze śniadania i stwierdziłam, że pomoczę ją w masie na tosty francuskie z dodatkiem banana i upiekę w airfryerze. Przyznam, że było naprawdę bardzo dobre, ale drugi raz bym chyba tego tak nie zrobiła. Znam zdecydowanie lepsze przepisy na tosty francuskie. Wieczorem po kąpieli zrobiłam sobie moją ulubioną herbatę miętową z dodatkiem cytryny. Ona naprawdę smakuje jak taki mniej słodki tymbar, jabłko, mięta, mimo tego, że nie ma w niej jabłka. Hej, witam Was we wtorek. Ja ten dzień znowu zaczynam od porannej sesji nauki i ja, żeby sobie umilić trochę ten czas, zrobiłam kawę zbożową, bo rano raczej nie mogę pić takiej zwykłej z kofeiną, bo potem boli mnie brzuch i w ogóle źle się czuję przez cały dzień. I zrobiłam ją sobie pół na pół z mlekiem krowim bez laktozy i z mlekiem migdałowym Inka Barista. To jest naprawdę moje ulubione mleko migdałowe. No i oczywiście jest bez żadnych dodatków, zwykła pyszna kawusia.
No więc ja teraz zabieram się za naukę i za niedługo pójdę do kuchni zrobić sobie pyszne śniadanie. Ja naprawdę dawno nie jadłam tak pysznych pancake'ów. Zawsze, gdy robiłam coś z maczą, to miało to taki gorzki, nieprzyjemny posmak trawy, a te pancake'i były idealnie słodkie i miały cudowny smak prawdziwej maczy. I ja Wam polecam maczę od Luneti. Nie jest to żadna reklama, po prostu moim zdaniem ona jest najlepsza. A do tego jeszcze ta zielona polewa zrobiona z odżywki białkowej, kremu pistacjowego i maczy. No, po prostu śniadanie idealne. Moje zielone pancake'i matcha są już gotowe i mam nadzieję, że nie będą gorzkie, bo tak jak sama Wam wczoraj mówiłam, gdy robi się matcha w zbyt wysokiej temperaturze, to jest ona gorzka, bo po prostu jest spalona, a ja musiałam te pancake'i usmażyć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko nie będą gorzkie. Już kiedyś chyba robiłam takie pancake'i właśnie z matchą i były naprawdę bardzo dobre, więc mam nadzieję, że dzisiaj smak również nie zawiedzie. I na górę jeszcze zrobiłam taką polewę z wegańskiej odżywki białkowej, właśnie z maczy i kremu pistacjowego. Ja już ją próbowałam sobie osobno, jest naprawdę przepyszna. Ale jeszcze spróbujmy, czy pancake'i wyszły dobre. Zobaczcie w ogóle, o jakie one są w środku. Zobaczcie w ogóle, jakie one są w środku zielone. Ale one są pyszne. W ogóle nie są ani trochę gorzkie. No, idealne. Myślę, że to nawet posmakuje osobom, które nie przepadają za maczą, bo nawet jej tutaj aż tak mocno nie czuć. Pod koniec jest trochę wyczuwalny właśnie taki smak maczy, ale są naprawdę przepyszne. Po śniadaniu zrobiłam trening, a tego dnia skupiłam się na dolnych partiach ciała. Na obiad zrobiłam coś, czego jeszcze nigdy nie jadłam, czyli falafele z soczewicy. Ostatnio kupiłam sobie właśnie soczewicę i pomyślałam, żeby zrobić z niej takie wegańskie pulpeciki. Okazało się, że był to naprawdę świetny pomysł, bo dzięki temu odkryłam mój nowy, ulubiony przepis na obiad, czyli wrap właśnie z tymi falafelami i z warzywami. No, musicie koniecznie tego spróbować. Like a caramel sundae, I got a mile away, tastes like a day, so sweet, the way you sweet talk me, tastes like a candy, like a caramel sundae. Słuchajcie, muszę przyznać, że wtorek był najpyszniejszym dniem z całego tygodnia, bo na kolacji zrobiłam jeden z najlepszych budyniów owsianych, jaki ostatnio jadłam, a był on z dodatkiem białka i jajka i tak, ja wiem jak to brzmi, ale tego białka tam w ogóle nie czuć i przede wszystkim jest to bezpieczne, bo wszystko jest oczywiście gotowane, a to białko dodaje takiej kremowości i sprawia, że owsianka jest bardziej sycąca. Na górę owsianki zrobiłam jeszcze przepyszną polewę z odżywki białkowej o smaku białej czekolady. Podgrzałam też mrożone jagody z erytrytolem oraz dodałam gorzką czekoladę i domową granolę. Środę zaczęłam bardzo spokojnie i powoli, bo od porannego pilatesu naprawdę tego potrzebowałam. Musiałam już po prostu odpocząć od tych porannych sesji nauki. Hej, witam się z Wami w środę. Ja ten dzień zaczęłam od pilatesu i jak co rano zrobiłam już swoją pielęgnację, ubrałam się i teraz idę do kuchni zrobić sobie śniadanie, bo już jestem naprawdę głodna, jest prawie 10. Moja mama wczoraj upiekła pyszny chleb portugalski z Thermomixa. Jak macie Thermomixa, to musicie zrobić ten chleb, jest naprawdę przepyszny, najlepszy jaki jadłam. I zrobię sobie taki odżywczy talerz ze skromletem, już Wam pokazuję co to jest. Więc to jest jajko, które jest specjalnie smażone, w sensie jest tak jakoś specjalnie zawijane. Ja już je parę razy robiłam i coraz lepiej mi idzie, więc mam nadzieję, że dzisiaj też wyjdzie takie ładne. I obok chciałabym jeszcze zrobić taką ładną różyczkę z awokado. Dodałam jeszcze jakieś owoce, ale zostało mi dosłownie pół banana. Dzisiaj musimy jechać na zakupy, więc nie wiem, może zrobię jakąś sałatkę. Zobaczymy. Także teraz zabieram Was do kuchni i robimy śniadanie. Na początku przygotowałam sałatkę, którą zrobiłam z miksu sałat, buraka, jabłka,
bo okazało się, że jeszcze mam pół kiełków brokuła, orzechów i na koniec dodałam domowy sos musztardowo-miodowy. Następnie na patelni zrobiłam skromleta i przyznam szczerze, że tego dnia naprawdę mi się udał. Kromkę chleba posmarowałam humusem, na to wyłożyłam mojego skromleta, obok położyłam jeszcze taką piękną różyczkę z awokado, wyłożyłam jeszcze serek wiejski oraz sałatkę i na koniec zrobiłam sobie jeszcze pyszną, cieplutką kawusię. To śniadanie, które nazwałam Clean Girl Breakfast Plate, nie dość, że przepięknie się prezentowało, to jeszcze było naprawdę przepyszne. Słuchajcie, robimy już kolację, tak, bo dzisiaj mam naprawdę sporo planów i nie będę miała czasu, żeby sobie później ugotować, także robimy teraz. Ja nigdy nie przepadałam za owsiankami z marchewką, ale kiedyś moja siostra mi taką zrobiła i naprawdę wtedy mi bardzo posmakowała. Dlatego tego dnia na kolację przygotowałam sobie nocną owsiankę marchewkową. No, może nie była ona do końca taka nocna, bo nie stała w lodówce całą noc, tylko w sumie pół dnia, ale najważniejsze jest to, żeby ją po prostu wstawić chociaż na kilka godzin do lodówki i już teraz mogę Wam zdradzić, że była naprawdę przepyszna. A na obiad przygotowałam sobie warzywny bowl z kaszą gryczaną i z indykiem. Na początku podsmażyłam mięso z indyka, pokroiłam warzywa i troszkę je poddusiłam, żeby były miękkie. Dodałam ugotowaną wcześniej kaszę gryczaną, hummus, starty ser oraz czosnek granulowany i na koniec jeszcze dorzuciłam odrobinę serka śmietankowego. Wszystko przełożyłam do miski, dodałam jeszcze miks sałat, kiełki brokuła, świeżego ogórka i wcześniej podsmażonego indyka. I słuchajcie, ja nigdy nie lubiłam kaszy gryczanej, nie wiem co się stało, ale ostatnio naprawdę pokochałam ten smak, a ten bowl był naprawdę przepyszny i bardzo rozgrzewający. A później w przerwie od nauki zjadłam sobie pół takiego batonika proteinowego od Barbells i powiem szczerze, był naprawdę średni, chyba jeden z gorszych, jakie ostatnio jadłam. A na kolację zjadłam moją pyszną i odżywczą nocną owsiankę marchewkową. W czwartek naprawdę poczułam już wiosnę. Od samego rana świeciło przepiękne słońce i wiał taki cieplutki wiaterek. No po prostu miałam tyle energii, ale żeby mieć jej jeszcze więcej, to na śniadanie zrobiłam sobie przepyszną, wysokobiałkową, pieczoną owsiankę o smaku waniliowego chlebka bananowego z dodatkiem malin oraz płynnym waniliowym środkiem. Po upieczeniu na górę wyłożyłam jeszcze więcej malin, borówki, banana, gorzką czekoladę, masło orzechowe oraz domową granolę i do picia oczywiście nie mogło zabraknąć przepysznej kawy z odrobiną syropu waniliowego. No zobaczcie tylko tę rozpływającą się czekoladę i delikatny kremowy środek owsianki. No śniadanie po prostu idealne. Śniadanie gotowe, jak widzicie, dzisiaj zrobiłam sobie pieczoną owsiankę. Jeśli chodzi o konsystencję, to wyszła po prostu idealna. Na zewnątrz taka przypieczona, a w środku właśnie troszkę surowa, taka nie do końca dopieczona, jak widzicie. Ja taką uwielbiam najbardziej. I do picia zrobiłam sobie jeszcze kawusię na mleku migdałowym z odrobiną syropu waniliowego, dosłownie łyżeczką, nawet troszkę mniej. No, więc ja teraz jem moje śniadanko i zaraz idę robić trening, bo później biorę się za robienie pączków. Dzisiaj mamy tłusty czwartek. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam pączki, ale robiłam je chyba raz albo 2 razy w życiu, więc nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o nadzienie, to chciałabym je zrobić z takim waniliowym budyniem domowym i z frużeliną śliwkową. Myślałam o nadzieniu truskawkowym, ale niestety nie było marmolady truskawkowej, a nie wiem, czy dżem by się do tego nadał. I jeszcze też zastanawiałam się, czy nie zrobić oprócz z tym waniliowym nadzieniem jeszcze z czekoladowym. Też by było pyszne, bo miałam ochotę właśnie na takie z nutellą, czy coś w tym stylu. Nie mam niestety nutelli, ale mam jakiś taki podobny krem, który już leży po prostu u mnie w szufladzie chyba z 2 miesiące i do niczego go nie zużyję. Nie chcę, żeby się też zmarnował, więc może zużyję go właśnie do tych pączków. Ale to zobaczymy później. A teraz muszę zjeść moją pieczoną owsiankę, zanim wystygnie.
Po śniadaniu oczywiście jak zawsze zrobiłam trening i tego dnia skupiłam się na mięśniach całego ciała i oprócz tego jeszcze poszłam pobiegać sobie na bieżni. Słuchajcie, nadszedł ten czas, robimy pączki. Ja pierwszy raz będę korzystać z przepisu Kingi Wierzbickiej. Widziałam dużo negatywnych komentarzy właśnie na temat jej przepisów, ale dzisiaj się przekonamy. Myślę, że raczej wyjdą, przynajmniej mam taką nadzieję. I ja będę je robiła z połowy porcji, bo ich wychodzi aż 18. No, a nie wiem, kto wtedy je zje, także bierzemy się do roboty. Jak już wspominałam, był to chyba mój drugi raz w życiu, kiedy robiłam pączki i trochę się stresowałam, że nie wyjdą, ale ogólnie samo ciasto robiło się naprawdę bardzo prosto, tylko że niestety w przepisie nie było napisane, kiedy dodać roztopione masło i rozczyn drożdżowy, więc zapomniałam o tym całkiem i dodałam dosłownie na samym końcu, ale na szczęście mimo wszystko ciasto wyrosło. I waniliowe nadzienie budyniowe robiłam również sama całkiem od podstaw. A w tym czasie, kiedy ciasto drożdżowe rosło, zrobiłam sobie szybki obiad i tego dnia przygotowałam takiego zielonego bowla warzywnego z tofu i jajkiem marynowanym. Na początku tofu upiekłam w airfryerze, wtedy wychodzi najbardziej chrupiące. Następnie na patelni poddusiłam moje zielone warzywa. Dodałam sos sojowy wymieszany z masłem orzechowym i humusem, miks sałat oraz kiełki brokuła. Gotowe warzywa przełożyłam do miski, dodałam jeszcze świeżego ogórka, upieczone tofu oraz marynowane jajko, które sama zrobiłam. Dzisiaj na obiad taki szybki bowl. Mamy tutaj warzywa w sosie humusowo-orzechowym, ogórka, pieczone tofu w airfryerze i uwaga, marynowane jajko. Ja takie jajko jadłam 2 razy w życiu i po prostu uwielbiam ten smak, ale jadłam je tylko takie, wiecie, z restauracji i stwierdziłam, że czemu nie zrobić sobie takiego w domu i nie wygląda zbyt apetycznie. Jest czarne, bo było po prostu zanurzone w sosie sojowym, ale zobaczcie na to żółtko, ono ma taką galaretowatą konsystencję. Powiem wam szczerze, że ja taką naprawdę lubię. Więc co, próbujemy, czy moje marynowane jajko wyszło takie jak w restauracji. Ej, wyszło naprawdę dobre. Może nie jest tak samo dobre jak z restauracji. To jest zdecydowanie bardziej suche. Nie wiem dlaczego, czy oni tam to jeszcze może jakoś w oleju marynują. Nie mam pojęcia, ale przepis w ogóle wzięłam z TikToka. Taki szybki był, więc stwierdziłam, że spróbuję. Powiem wam szczerze, że nawet mi smakuje, nie spodziewałam się. Tylko jest naprawdę słone, ale to przez ten sos sojowy. Po obiedzie oczywiście kontynuowałam robienie pączków i czekała mnie najtrudniejsza część, czyli smażenie. Niestety te pierwsze pączki się spaliły i w środku były surowe, ale później zmniejszyłam temperaturę i następne były idealne. Nadziewanie pączków również nie należało do najłatwiejszych zadań, ale jakoś sobie z tym poradziłam i moje pączki jeszcze na sam koniec posypałam cukrem pudrem. W końcu po kilku godzinach moje pączki są gotowe. Powiem wam, że samo robienie ciasta było naprawdę proste, bo ja już w sumie wiele razy robiłam ciasto drożdżowe, ale smażenie to było dla mnie wyzwanie. I na początku miałam za wysoką temperaturę, dlatego też te pierwsze są po prostu spalone. I myśmy z mamą już jednego wcześniej przekroiły i w środku był po prostu surowy, więc temperatura oleju była za wysoka, ale później już zmniejszyłam moc i te wyszły dobre. Mam nadzieję, że w środku nie są surowe. Te są właśnie z tym nadzieniem czekoladowym i z frużeliną śliwkową, a tutaj chyba ze 3 są z nadzieniem waniliowym i też z frużeliną śliwkową, a na górę jeszcze dałam, żeby jakoś zatkać te dziurki, żeby ten krem tak się nie wylewał, to dałam tutaj malinki i całość posypałam cukrem pudrem. Więc ja teraz czekam na moich rodziców, aż wrócą z pracy i będziemy testować, a ja najbardziej jestem ciekawa tego czekoladowego, bo połączenie śliwki z czekoladą jest naprawdę przepyszne, uwielbiam. I w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy wy zjedliście pączki w tym roku w tłusty czwartek i ile. Ja na razie tylko w sumie spróbowałam tak pół tego surowego, ale zaraz będę jeszcze testować któregoś z tych. Muszę przyznać, że te pączki wyszły naprawdę przepyszne, były bardzo mięciutkie i miały naprawdę bardzo dużo nadzienia. A wieczorem niestety jakoś źle się czułam i nie miałam ochoty nic jeść, więc wypiłam sobie tylko moją ulubioną miętową herbatę.
piątek zaczęłam od robienia mojego ulubionego omleta szarlotki i nie wiem czy zauważyliście, ale ja ostatnio zaczęłam dodawać do moich wszystkich pancake'ów i omletów łyżeczkę octu jabłkowego i pół łyżeczki sody oczyszczonej. Naprawdę dzięki połączeniu tych dwóch składników wszystkie moje omlety, pancake'i wychodzą idealnie puszyste i mięciutkie. Hold up, moving too fast. How did I get so attached? I'm trying to see where you at, and you wanna match. 'Cause I'm feeling you, and I'm trying to know the truth. Po śniadaniu i chwili odpoczynku oczywiście przyszła pora na trening. A później zrobiłam sobie przepyszną ice latte karmelową. Naprawdę dawno jej nie piłam, a jest przepyszna, jedna z moich ulubionych. Do tego zjadłam sobie jeszcze pół takiej brioszki z Biedronki. Ona była tak mięciutka, dosłownie jak chmurka i miała jeszcze waniliowe nadzienie. Była naprawdę bardzo dobra, ale jednak było czuć, że jest troszkę sztuczna i chyba bym jej już więcej nie kupiła. A na obiad przygotowałam sobie moje kolejne ulubione danie, czyli makaron z kalafiorem, wędzonym łososiem, pomidorkami koktajlowymi oraz mozzarellą. I ja zwykle do tego makaronu dodaję hummus, ale niestety nie miałam już w lodówce, więc zamiast tego dodałam pastę z awokado, ale naprawdę nieważne czy dodałam hummus czy pastę z awokado, i tak za każdym razem ten makaron wychodzi tak samo pyszny. You got me on my knees, begging you please. Obiad gotowy. Dzisiaj zrobiłam sobie jeden z moich ulubionych makaronów z łososiem i ja go naprawdę robię na wiele sposobów. Ostatnio dodałam do niego hummus i był chyba najlepszy, jaki robiłam do tej pory. No dzisiaj niestety nie miałam, więc zamiast tego zrobiłam taki krem z awokado i serka wiejskiego. Ja już go próbowałam i wyszedł naprawdę przepyszny. Ten łosoś dodaje tutaj takiego fajnego, słonego smaku i też lekko może takiego trochę słodkiego, nie wiem. Wieczór niestety znowu musiałam spędzić nad książkami i uczyłam się jak zawsze biologii rozszerzonej, a po nauce zrobiłam sobie kolację i tego dnia przygotowałam moje ulubione, puszyste, wysokobiałkowe smoothie bowl czekoladowe. Przysięgam, że latem mogę jeść to naprawdę codziennie. A tej puszystości i chmurkowości dodaję oczywiście odżywka białkowa i odpowiednio długie ubijanie. Ja to robię zawsze w Thermomixie za pomocą tego specjalnego motylka, ale jak nie macie, to oczywiście możecie również zrobić to za pomocą miksera. To smoothie bowl naprawdę smakuje jak lody, a jednocześnie jest bardzo odżywcze. Więc tak wyglądał mój tydzień jedzenia. Pamiętajcie, aby się nie porównywać, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy dzień wygląda inaczej, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i chociaż trochę Was zainspirowała. Jeśli odtworzycie któryś z moich przepisów, to koniecznie wstawcie na Instagrama i mnie oznaczcie. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Ain't it funny that I play like a chess game?